to kurwa się dzieje? Witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy motorkiem dla wszystkich, czyli 125 na prawo jazdy kategorii B, Dailim Dystar, 125 pojemności oczywiście, chyba około 13 koni. Motorek, nie dość, że wam dzisiaj pokażę, przetestuję, to jest jeszcze na sprzedaż, gdzieś tam w granicach 7, może trochę więcej do zapłacenia za ten motor. Bardzo lekki, fajnie się nim manewruje. Bardzo dobrze biegi chodzą, później wam pokażę na zewnątrz jak to wygląda z tymi biegami, bo też fajne takie opcje są znane tylko z chopperów. Trochę lusterka sobie poprawię. No tutaj też podgrzewane manetki. I tak sobie właśnie można śmigać bez prawka na 125. 8 dyszek, 6500 obrotów, 5 bieg, wygodne siedzenie, fajna amortyzacja, normalnie to płynie do zawieszenia. No i takie powinno być do takiej jazdy, tym bardziej niesportowej, spokojnej, jak najbardziej wystarczające. Tutaj jest ta szyba, ja jeździłem też tym motorem bez szyby. Mi się wydaje, że ten urok tej jazdy jest dużo lepszy. Taki powiew wolności, jeszcze ten wiatr na nas spływa przy tych niedużych, można powiedzieć, prędkościach. Nie jest aż konieczna ta szyba, a efekt taki, no takiej wolności bez tej szyby jest jeszcze lepszy. Chyba tego właśnie oczekujemy po takim motorze bez prawa jazdy. Pierwszym motorze na pewno jest to zazwyczaj początek. Myślę, że w tej kwocie nikt nie chce się jakoś na motor wypieprzać z kasy, wydawać tam na jakieś Varadera po 12, po 14 tysięcy, czy na jakieś Hondy Shadow. Naprawdę coś pięknego ten motor, ja tu później pokażę z zewnątrz. A kwota gdzieś równa się połowie na tamte inne motory, a myślę, wydaje śmiało, że można sobie taki jeden sezonik pojeździć właśnie czymś takim, pouczyć się trochę, nabrać jakiegoś szlifu, a później zrobić te prawo jazdy i już naprawdę sobie siąść na jakimś motorze z prawdziwego zdarzenia. Takie tutaj przelotowa prędkość. Można śmiało tą stówką jechać, też sobie na pewno pojedziemy dzisiaj, ale taka idealna prędkość to jest około 80 km, tak jak ja teraz właśnie jadę. To te 8 dyszek, na spokojnie te 6000 obrotów i sobie tak śmigam. Myślę, że o to chodzi właśnie w tych 125, taką prędkością. Można śmiało też zajechać i w góry, i w Bieszczady, i nad morze. I naprawdę dużo zobaczyć. Bezpieczeństwo też w porównaniu do tego kategorii A, do tych dużych motorów jednak jest tu większe, bo te prędkości są dużo mniejsze i no ryzyko, żeby zginąć na takim motorze jest zdecydowanie dużo mniejsze. A coś o tym wiem, bo niedawno też zrobiłem prawo jazdy kategorii A w wieku 40 lat, jest o tym film. Są też te wszystkie motorki, które miałem wcześniej, także można się zapoznać też z tymi tematami. Wracając do motoru, to pozycja za kierownicą, tutaj te podnóżki, jest bardzo wygodna. No naprawdę czuć, że można tym pojechać jakieś większe, sensowne kilometry.
bez żadnego problemu i na pewno tutaj dupsko tak szybko nie będzie bolało jak na przykład na tych motorach, którymi ja jeżdżę. Fajne różne tu są opcje, bo nie jest to nową, że mamy pokazane ile nam paliwa zostało, świetnie działający, tutaj sprawny poziomu paliwa, obrotomierz, to też nie jest normalne nawet w motorkach, za które zapłacimy 20 000 w dużej pojemności. To nie jest takie normalne, te sprawy, także naprawdę jest tutaj dosyć dużo spraw. Te podgrzewane manetki są. Motorek mogę też wam powiedzieć, że strzela z tłumników, jak odpuścimy 6000 obrotów przy około 80 na godzinę też nie są dużymi obrotami, ponieważ w porównaniu do Varadero występują tu dosyć niskie obroty i tutaj gdzieś tam przy tej stówce to będziemy mieli jakieś 8000, 8,5, a w Varadero mamy 12-13. Także jest to motorek taki wolnoobrotowy. Znaczy aż tak bardzo wyżyłowany nie jest. Oczywiście jeden cylinder, tutaj się tym różni od Varadero, tam mamy jednak pałkę, ale co za tym idzie, Shadowka czy Varadero na gaźnikach z tych pierwszych egzemplarzy, no 4 lubi spalić, a tutaj koledze ten motorek już ma sprawdzony, to tak 2,5 litra to jest maks spalanie, także naprawdę niedużo, duża zaleta. Wiadomo, no nie ma tu tych dużych prędkości, tych takich uderzeń mocy, ale no w żadnej 125 no tego nie będzie, no najwyżej trzeba to przeżyłować na tych obrotach i tak dalej, ale nie o to chodzi, no skoro tego nigdzie nie ma, no to też nie można oczekiwać akurat tutaj od tego Daily Stara. O. Nie wiem, czy słyszycie, jak fajnie pierdzi. Dobrze, przejdźmy do takich zewnętrznych tutaj spraw. Tutaj były te DB killery, jak widać, to obydwa są wywalone. Albo gdzieś wyrzucone były, ale naprawdę tam to już całkiem nie brzmiał, nic ciekawego nie było, także wyrzucenie ich to dobry pomysł był i fajne takie strzałki są. Tu jest też kopka, co jest też niecodzienną sprawą, ale oczywiście ładnie zapala. Nawet po 3 miesiącach od stycznia, dzisiaj o godzinie 10 od stycznia żeśmy zapalili, pyk i chodzi od razu. Normalnie nawet nie było, żeby tam rozrusznik kręcił, tylko pym i chodził. To aż byliśmy w szoku. To jest na kluczyk, jakiś schowek, już tego nie będziemy otwierać. O 2 sakwy, takie Suzuki. Wszystkie kluczyki też działają, zamykane są. Bardzo fajnie to wygląda. Tu widzę jest rama. Tam jakichś takich rdzów nie widać, takich rzeczy. Zawsze był to jest tylko taki osad, może gdzieniegdzie. A tutaj na przykład na tych spawach to jest jakaś kwasuwa i tak, ale sam fakt. To oczywiście, to może jest metalowe oczywiście, ale tu takie te dodatki to jest plastikowe. Tłumnik oczywiście też jest, wiadomo, metalowy. Tu wszystko też zrobione z takiego aluminium, dlatego chciałbym zwrócić uwagę, że w porównaniu do tych japońskich, chińskich różnych motorków, to tutaj Made in Korea, to naprawdę bliżej już jej Japonii, tak jak podobnie teraz w samochodach, jak takim Chińczykom tutaj tanim. To naprawdę zrobienie z czegoś takiego z aluminium, no to nawet w dzisiejszych czasach nie jest fajne. Tu mamy nastawienie podgrzewanych manetek i to tam wszystko działa. Kolega używał. Przebiegu mamy 33 000. Oczywiście obrotomierz, wskaźnik paliwa i to bardzo dobrze działający. Z fajną sprawą. Tu mała jest gniotka, żeby to opanował. Mała ta gniotka. Tu też wszystko w chromie mamy. W ogóle lakier jest jakby może metalizowany, czy to kurz jest? Nie, no chyba kurz. Chromowane tego wszystkiego. Oczywiście jak je zdejmiemy te kufry. Szyba, ona jest po prostu taka dostał do tego motoru. Nie wiadomo, czy ona tu zawsze była, ale ja bym był za tym, żeby ją zdjąć, bo dużo fajnie się jeździło bez tej szyby. Nie ma tych prędkości, żeby naprawdę ona była potrzebna. To już jest taka przesada, już takie trochę dziwactwo. Też plastik. Mamy biegi. Można sobie do piętką albo
przodem albo tyłem robić, to jest takie też dla chopperów to jest taka sprawa normalna. Tu widzę jest rezerwa, przełączanie, zamykanie kranika, ale tego nikt nie rusza, tu jest też stanie, ale on śmiało bez stania zapala. On jakby szybciej zapala niż ja puszczę to. Nie chcę tutaj nikomu tutaj za bardzo hałasować, bo tu są też ludzie, ale tak to mniej więcej wygląda. Naprawdę bak jest bardzo szeroki, to ja nie wiem, czy w tym mojej Yamaszy w Tracerze, no może mam ciut szerszy, a może nie, tylko że tu jest metal, a ja mam w plastiku obudowę. Dobrze widoczne wszystkie migacze. Oczywiście też tu wszystkie te gmole takie, no też są. Wszystkie lampy, wszystko, wszędzie gdzieś coś tam. Dwa są te klaksony, ale jestem... Znowu te 8 dyszek. Wspaniale. I wyprzedzam sobie rower czyste. O. I ku zachodzącemu słońcu. Piękna pozycja wyprostowana, nogi dosyć daleko. Biegi, wszystko jest przesunięte do przodu. No i prawie 90 na godzinę. I dodajemy i odejmujemy tego gazu. Da się. I naprawdę ja też mam motor 700 teraz obecnie i te 90-100 na godzinę to jest taka normalna życiowa prędkość. No jedynie co jest różnicą, że przy tych prędkościach jak depnę, no to on pójdzie, czuję pod tą manetką ten moc, a tutaj po prostu rozpędziłem się do 80-90 i sobie trzymam tą prędkość. Stówką też się da jechać, nie ma żadnego problemu. Motorek się bardzo fajnie prowadzi, lekko, nie jest to ciężka maszyna, także tutaj te 13 koni też inaczej wpływa. Tutaj Varadero na pewno jest od tego cięższe i tam mniej więcej ten bilans tych 13-15 koni to wygląda podobnie. Motor ten kupiłem z kolegą chyba jakieś 3 lata temu dobre. Ja sobie kupiłem tą Varadero 125. On tak można powiedzieć mi zazdrości, mówi no ja sobie też kupię, to jedziemy, tylko że mówi coś takiego no trochę tańszego, bo ta Varadero zawsze drogie było. Pojechaliśmy gdzieś za Inowrocław, do takich co sprowadzali z Niemiec te motorki w całości, bez żadnych wypadków, po prostu wiadomo, już swoje lata ma. I tam kolega nie jeździł, ale ja byłem zobowiązany wybrać mu jakiś z motorków, a było takich chopperków z 5 sztuk. Także sobie przejechałem tymi wszystkimi Vivago, jakimiś tam, nie wiem, Rebelka, De Aquila. No i mogę powiedzieć szczerze, że akurat mając ten wybór wtedy tam, to tym najbardziej się jechało przyjemnie, z jakąś taką gracją i swobodą i lekkością. Tamte inne takie, albo to takie trochę rowerowe było, jak Vivago czy coś, no nie podobało mi się tak. A tutaj tak najbardziej dostojnie i jeszcze z taką lekkością się mi ten motor prowadził. Dlatego pamiętam, poleciłem koledze, żeby to kupić. No i też wizerunkowo to ładnie wyglądało. Wtedy. O. Słyszycie? Jak fajnie, jak sobie szczela. Jak na 125 to jest naprawdę ładnie, to moja 700 więcej nie szczela. Oczywiście były tu takie debeki lewej, żeśmy je odnitowali. Bez tego to motor chodził bardziej tak pierdział. Tak to chodzi bardziej z taką gracją.
Słychać jak mi cały czas fajnie, jak oddam gazu. Ten tłumniczek fajnie tak szczela. Ma dosyć taki fajny moment obrotowy, że na przykład na tej tam 5 czy 6 przy 5000 obrotów na spokojnie nie muszę go żyłować, a tak z gracją na przykład jakąś wioskę sobie mogę przejechać, żeby nie było słychać, że tam zajeżdżam już co najmniej krowę, a on tak naprawdę nie chce już iść. Można sobie śmiało te biegi zmieniać. Biegi fajnie miękko wchodzą, żadnych takich błów, bław nie ma, czy redukujemy, czy do przodu. Tutaj u mnie w Yamaszy to mają taką dolegliwość, że trzeba ładnie tą przygazówkę robić, żeby fajnie to się zapięło. A tutaj taki motor widać wybaczający takie błędy kierowcy. Słuchajcie, jak ładnie to blumbluje sobie. No to jest tylko 125, ale jednak taki fajny dźwięk sobie robi. Dużo chromów naokoło, naprawdę motor wygląda na dużo większą moc i na dużo większe pieniądze. Jedziemy na miasto. Droga wolna. I dzitka. Co tu będzie się działo, kurwa, bez migacza? To wygląda. Normalnie wszyscy się na pewno oglądają za mną na tej bestii. Ładnie lampa świeci, widzę. Trochę tu dzwonią nam te kluczyki. Może tam dalej wsadzimy. No i tak sobie właśnie pomykamy po tym mieście. No co to jest takie miasto? Wiadomo, nie jakieś duże, ale jak ktoś gdzieś do pracy dojeżdża, czy gdzieś coś takiego, no to też sobie na pewno taką drogę może śmiało. Co tu kurwa się dzieje? No jak widzicie, czy jadę 125, czy jaka to tam moc by nie była, to i tak się wlekę tak samo za samochodami. Jedynie co może, że jakoś szczególnie nie mogę ich wyprzedzić. Ale nikt naprawdę dużo szybciej też nie będzie jeździł od was samochodami jakby na tych 125. Ja bym się jeszcze pokusił jakieś wyprzedzanko, ale to sobie darujemy. Tego jeszcze nie zrzucam, mam na 4. Coś tam rwie lekko jeszcze na tej 4. Chyba, że to nie jest 4. Gdzieś będzie policja stała. Czekają na mnie na tym ogierze, jak jadę. Redukcja. No stoją, już czekają. Czekają na takiego Gibraltara jak ja tu. Dobra, jestem mierzony. Juhu! I redukcja.
Da się? Da się. Widzida. No i kto powiedział, że się nie da? I redukcja na piąteczkę. Bo z tyłu normalnie nie mogą mnie dogonić. No ale widzicie, dygam. Dobra. Fajnie hamulec. Redukcję. Tu dzida. No co, i za chwilę moment i mamy te 60-70. Także mówię wam, gdzieś na takich warunkach miejskich to będzie sprytny motorek. Proszę bardzo. Jak jest ładnie. Jedziemy. Ja już jeżdżę tymi większymi motorami, ale jak pierwszy raz tym motorkiem jeździłem, jak jeszcze miałem tylko ze 125 do czynienia, to strasznie mi się podobał ten motor. Zawsze myślałem, no chciałbym mieć dwa motory, takie Varadero i to, jest idealnie, fajnie, jeszcze jakiegoś takiego do polatania po lesie. Proszę bardzo. Gołąbku, spieprzaj. W takich dziurkach naprawdę fajnie mięciutko. Przyjechałem tutaj narobić hałasu. Proszę bardzo. Już mam neutral. Nawet nie musiałem szukać. O, gdzie ta stópka jest jeszcze centralna. Także trzeba dobrą ściągnąć. O, mamy to. I zajechaliśmy. Także przekręcamy sobie stacyjkę. I jedziemy. O, zobaczcie, jakie to fajnie mięciutkie jest. Jedynkę wrzucasz i żadnego chlapsnięcia nie ma. To jest aż nie do uwierzenia. Wiecie, takiego chrups. Czuję, jakbym taki niemiecki jechał jakimś motorem takim gdzieś na wojnę. Bum, bum. No, taką klasykę czuć, no czuć tą klasykę w tego typu motorku, co mi się bardzo podoba. Jeździł na motorku i sobie takie coś właśnie kupi. To czuję właśnie miłość do motocykli. Takimi maszynami właśnie to się rodzi. Daily Dystar 125. Piękne są te koła szprychowe. Teraz to trzeba zapłacić za takie koła
plus 5000 zaraz jak są szprychówki. No to też jest bardzo ważne, bo to jest daily około 2001 roku, ponieważ później już są te takie odlewane felgi. No już nie ma tego uroku, bo moim zdaniem każdy chopper taki prawdziwy to musi mieć szprychówkę. No jeszcze oczywiście chromowaną. Tak. Tak jakbyśmy te szybkie te kuferki sobie wyciągnęli, to naprawdę taki fajny, zgrabny motorek się robi. Dobra, to jedziemy. I dzida! I już 8 dyszek. Nie da się? Da się. A jak tam tłumniczek? Szczera? Szczera. Słyszycie? Jak pięknie sobie szczela? No to dalej, jedziemy dalej. Muszę uważać, żeby mnie tu nie uślizgło na boku. Zbliżam się. Także jak ktoś szuka coś, co pięknie wygląda na pierwszy motor, nie chce się spłukać z kasy na jakieś Varadera, Hondy Shadow i nie wiem co, i jedziemy. A te takie ciężkie wszystkie, no to ani to nie pojedzie, ani nic. Rączki fajnie są w takiej pozycji, że no czujemy się, jakbyśmy siedzieli gdzieś na jakimś takim tapczanie. Po prostu pasuje prosto na tą rękę. Nigdzie nie trzeba się wychylać ani nic. Normalnie sobie siedzimy jak w fotelu i od razu rączki są na kierownicy, leżą tak normalnie swobodnie, żadnego zapierania się, leżenia na tej kierownicy. Nie, po prostu to są takie lejce jak u konia normalnie, no. Sobie po prostu czujemy, że one sobie leżą, a my możemy tylko popychać te rączki. Zrobiłem nim przeszło 100, jak był kupiony, a w rezultacie kolega tutaj zrobił jakieś 1500, może 2000 km przez 3 lata, ponieważ to jest ozdoba garażu, hali i tak dalej, i tak dalej. Dużo nie kosztuje, jak chce to sobie jedzie, pewnie też ktoś może sobie kupić taki motor, co nie wie, czy do końca chce motor, czy nie, ale taką próbę może sobie na pewno na takim egzemplarzu odbyć. I nie ma żadnego wstydu, naprawdę ładnie ten motor, jak na pewno zauważyliście, jeszcze wygląda, się prezentuje. No, zobaczcie jak sobie. 8 dyszek, rzepaczek, czego chcieć więcej. Też nigdzie nie drży jakoś motor. Jak się jedzie te 70-80, to pod tą dupą nie ma jakichś tam o takich tych Bóg wie jakich dużych wibracji. No są jakieś tam, wiadomo, no muszą być jednocylindrowiec, ale naprawdę są znośne, nie takie nieprzyjemne. Takie, z którymi się zgadzamy. I to są dróżki właśnie dla takich 125. Tak można dźgać i dźgać. Po polach nic nie jedzie, żaden samochód. Te 60, 70, 80 na godzinę i jest naprawdę mega fajnie. Coś nas napędza, coś nam pierdzi pod dupą, coś tam strzela i myślę, że o to właśnie chodzi w tych 125, żeby jakiś mieć ten pierwszy powiew, zapoznanie się z tymi motorami. I nie warto, naprawdę nie warto wypieprzać pieniędzy, bo naprawdę warto zrobić te prawo jazdy, niż naprawdę z budżetu wyciągnąć jakiś majątek, żeby sobie kupić jakąś 125, jakąś nową. Żeby jakąś 125 nową kupić,
albo jakąś Bóg wie jaką markową, której cena jest naprawdę zaporowa. Także ja jakbym miał zapłacić 15 za Shadowkę, to bym wolał taką za 7 kupić. I za 7 jeszcze bym sobie drugi kupił jakiś motor. Bym miał 2 motory zamiast jednego Shadowa czy Varadero. Jakiegoś chudziaka takiego na przykład do lasu kupić. No i jedziemy. 9 dyszek. I odpuścimy, bo przekraczamy prędkość dozwoloną. Dźwięk nie jest taki nieprzyjemny, taki mało wiele jakiś. Nie należy do jakichś tam może zajebistych, ale nawet bez zatyczek w uszach jest fajnie, a w zatyczkach z uszami to już chyba by było naprawdę mega przyjemnie tym motorkiem jechać. To co, jedziemy na autostradę? Tak, kurwa, jedziemy. No to dzida na autostradę. A gdzieżby inaczej jak nie taką 125 z wiatrem we włosach i z wszystkimi emocjami nie ruszyć na o, no właśnie, tak, za GS-em. Wciskamy się. Ograniczenie do 100, czyli 90, mogę sobie śmiało jechać. I poginamy. No, mamy 98,9 na godzinę. Ogólnie rzecz biorąc, z tą szybą mi się wydaje, że ten motor jest 5-10 na godzinę wolniejszy w tej Maxie. Bo bez tej szyby kiedyś jeździłem, to tak śmiało te 100, 105, tam 110, nie wiem ile to tam było, pokazywał. Ale mniej więcej jedziemy sobie tą stówką, spokojnie, może ręka odpocząć, ponieważ nie są to duże prędkości. Tutaj wiatr mnie lekko smyra po głowie i tak sobie jadę. Oczywiście jeszcze czego nie dodałem, tutaj na takie szybkie trasy silnik jest chłodzony olejem, jest chłodnica oleju tutaj, także jest przystosowany do jakichś takich dalszych przebiegów z taką większą prędkością. No ale zwolnimy sobie do 90. Tu koledzy jadą na takich motorkach. Na pewno wszyscy podziwiają moją brykę, mówią, o kurde, jestem panem tej drogi, bo ja tutaj mam największy pogląd na tą drogę, najlepiej mogę się rozglądać. Dzida, dzida. Proszę bardzo. To 10 na godzinę. Prawie 120. Ale nie pojedzie. No gdzieś może ze 110 jechałem, 115. No to jest moc. Jest! Tak. Także pięknie sobie pokonaliśmy odcinek autostradowy, rozwijając prędkość maksymalną blisko 120 km na godzinę. Myślę, że tak 115, 117 mogło to być. Także jest przednia zabawa. No i też strzelanie z tłumników. Coś pięknego. Ciekawe, czy Shadowka też tak pięknie strzela w pałce. Także podsumowując, to będzie na tyle. Jak umiałem, tak pokazałem. Tą 125 w wydaniu Dailym, jest to motor koreański. Pamiętajcie o tym, koreański, nie chiński. To jest wszystko jakoś trochę bardziej aluminiowe, mniej plastikowe.
dosyć dobrze wykonane, motory mają bardzo dobrą opinię. Prostych motorków, nie awaryjnych. Może to właśnie jest Varadero i właśnie teraz wam udowodnię, że Varadero jest... Nie, to Junak, ale na pewno 125. Pokażemy koledze, jak się jeździ na 125. No tutaj jest 50. To tutaj strzały. Ale jak to się grzecznie jedzie, tu nóżka, tu rączka, no jak w samochodzie. Naprawdę motor jest fajny, wygodny. Tu nikt nie będzie narzekał na jakiś dyskomfort. I nóżki fajnie leżą na tych podestach. No jest, jakaś zabawka jest, powiem wam. Pali, jeździ, jakiś olejek zmienić tutaj trzeba po sezonie. Jakiś łańcuszek może naprężyć w napędzie i wyczyścić i śmigać dalej. Czy da się jechać z dzieciakiem w dwójkę? No wiadomo, no dwie osoby dorosłe. No może z żoną też jechać. Da się jechać. Właśnie jedzie za mną córka. Nie wiem, czy widać. Ma taki ładny, kolorowy kask. I sobie jedziemy we dwójkę. I też sobie jedziemy te 80 na godzinę. Bez żadnego problemu. Dwie osoby. No może wam tutaj nastroje, o, widzicie jak elegancko